Są w Polsce auta, o których ludzie mają kompletnie błędne wyobrażenie. Jedni mówią problemowe, inni, że nikt tego nie chce. A prawda jest taka, że wiele z tych samochodów oferuje więcej niż modele premium, tylko nikt ich nie docenia. I właśnie dlatego dzisiaj 5 aut, które w Polsce są skandalicznie niedoceniane. Co najlepsze, niektóre z nich za granicą mają status kultowych, a tylko u nas ludzie krzywią się, bo boją się o części, boją się opinii sąsiada albo klasyk, że to nie BMW, więc się nie liczy. Jeśli interesują Was tego typu filmy, to tutaj macie playlistę. Zapraszam. Dobra, zaczynamy od samochodu, który w Polsce wciąż traktowany jest jak jakiś koreański eksperyment. A w praktyce to jedno z najciekawszych sportowych GT ostatnich lat. Gotowi? No to start! Pierwsze auto w tym zestawieniu to Kia Stinger. Jeden z najbardziej krzywdząco ocenianych samochodów w Polsce. Dlaczego? Bo wielu kierowców wciąż myśli, że Kia to marka od Picanto dla kierowców pizzerii i Ceedów z firmowych flot. A Stinger to zupełnie inna liga. Zacznijmy od faktów. Stinger nie powstał przez przypadek. To auto projektował ten sam człowiek, który tworzył BMW M. W Polsce wiele osób kompletnie nie rozumie, czym ten samochód naprawdę jest. Myślą, Koreańczyk? Przecież to nie może być szybkie, nie może dobrze skręcać, nie może dawać emocji. A później wsiadają i mają oczy jak 5-złotówki. Najmocniejsza wersja 3,3 litra V6 Twin Turbo, 370 koni. Auto, które potrafi zawstydzić większość europejskich sedanów i to nie tylko na prostej. Ten samochód był testowany na Nürburgringu, miał dopracowane zawieszenie i prowadzi się zaskakująco dojrzale jak na markę, którą wielu wciąż traktuje z góry. Co ciekawe, w innych krajach Stinger zrobił ogromne zamieszanie. W USA ma status Underdog Performance Car. W Korei jest ikoną marki, a Polska? Tutaj część kierowców nadal powtarza bajkę o taniej Kii, tylko że nie ma już tanich Kii. Są po prostu dobre samochody. I teraz najważniejsze, dlaczego to auto jest niedoceniane? Bo ludzie nie wierzą, że Kia mogła zrobić coś lepszego niż Niemcy. Bo nadal żyją przeszłą opinią marki, bo patrzą na znaczek, a nie na fakty. A fakty są takie, że Stinger za 150-180 tysięcy złotych daje osiągi i feeling auta, które u konkurencji kosztują 2 razy tyle. To największa ironia tego modelu. Stinger to samochód, który kupujesz z sercem, ale bronisz argumentami. I to jest najpiękniejsze, bo nie musisz nikomu udowadniać, że jesteś szybki. Wystarczy, że wciśniesz gaz. A wtedy cała ta opinia o taniej Kii znika w lusterku tak szybko, jak wskazówka prędkościomierza idzie w górę. Drugie auto w tym zestawieniu to Saab 9.5 drugiej generacji. Jeden z najbardziej niedocenianych sedanów ostatnich 20 lat. Nie dlatego, że był zły, tylko dlatego, że nie miał szans zaistnieć. Ten model trafił na rynek w najgorszym możliwym momencie, tuż przed upadkiem marki i to wystarczyło, żeby większość ludzi w Polsce uznała: Saab nie ma części, nie kupuje. A prawda jest taka, że 9.5 to jeden z najciekawszych i najbardziej dopracowanych projektów w historii Saaba. Wygląd do dziś można powiedzieć, że futurystyczny. Wiele współczesnych sedanów jest po prostu nudnych, a 9.5 ma coś, czego brakuje dzisiejszej motoryzacji. Ma charakter. Szeroka postura, potężna maska, światła, linia dachu. To nie jest auto, które ginie w tłumie. To auto, które tłum dzieli na pół. Technika? Saab nie zdążył wprowadzić budżetowych, słabych wersji. Większość egzemplarzy to mocne turbobenzyny albo dopracowane diesle od GM. Z sensowną automatyką i świetnym komfortem jazdy. A prowadzenie? Zaskakująco pewne jak na tak duże auto. Stabilność przy prędkościach autostradowych to poziom, którego wielu współczesnych sedanów nadal nie osiąga.
Wnętrze? Każdy, kto wsiadał do Saaba, wie, że to nie jest kopia żadnego niemieckiego auta. Konsola skierowana do kierowcy, lotnicze inspiracje, night panel, klimat, którego dzisiaj praktycznie nigdzie nie znajdziecie. Nie jest idealne, ale jest inne, a w 2025 roku inne to ogromna wartość. Cena? W Polsce 9.5 kupisz często poniżej 50 tysięcy złotych. To absurd, biorąc pod uwagę, że mówimy o dużym, komfortowym, charakterystycznym sedanie wyprodukowanym w małej liczbie sztuk. A za granicą kolekcjonerzy zaczynają patrzeć na niego coraz łaskawiej. Dlaczego jest więc aż tak niedoceniany w naszym kraju? Bo dla wielu osób Saab oznacza koniec części. Tymczasem mechanika jest normalnie dostępna, elektronika ogarnialna, a jedyne trudniejsze elementy to nietypowe plastiki czy nadwozie, które i tak sprowadza się z zagranicy bez większych problemów. Innymi słowy, ludzie boją się marki, której już nie ma, ale każdy, kto się przełamie, szybko odkrywa, że 9.5 drugiej generacji nie ma nic wspólnego z tanią opinią, która za nią chodzi. To jedna z najbardziej stylowych okazji na rynku używanych aut w Polsce. Trzecie auto to Opel Insignia OPC. Samochód, który w Polsce został zaszufladkowany kompletnie niesprawiedliwie, bo ludzie widzą Insignia i od razu myślą flotowe, nudne, tanie w leasingu. A wersja OPC to jest zupełnie inny świat. To jest Opel, który przypomniał wszystkim, że potrafi robić auta z jajem. Pod maską nie ma żadnego 3 litry V6 turbo, jak niektórzy myślą. Jest 2.8 V6 turbo i to nie byle jakie. Ma 325 koni, napęd 4x4, własne zawieszenie, własne hamulce i brzmienie, które kompletnie nie pasuje do stereotypu o nudnym Oplu. Ten silnik po lekkim oddechu potrafi oddać zdecydowanie więcej niż mówi katalog. Na pierwszy rzut oka Insignia OPC wygląda ciężko, ale kiedy siadasz za kierownicą, okazuje się zaskakująco lekka w prowadzeniu. Jasne, oczywiście, że ma swoje wady. Jest ciężka, pali sporo, ale czuć, że to był projekt z ambicjami. Nie żaden wypełniacz oferty, tylko próba wejścia do ligi Audi S4 czy BMW 335i. I to próba bardzo odważna. Najlepsze jest to, że większość ludzi w Polsce nawet nie wie, że takie auto istnieje. Mówią Insignia, a w głowie mają diesla 2.0 CDTI. Nikt nie spodziewa się napędu 4x4 czy Nürburgring Package. A co dopiero jakichś aktywnych amortyzatorów i osiągów, które robią robotę po dziś dzień. Ironia? Za granicą Insignia OPC ma status underrated sleeper. W Niemczech czy UK ludzie wiedzą, że to świetna baza do jazdy, a ceny powoli zaczynają rosnąć, a Polska? Tutaj dalej powtarza się, że Opel to nie premium. Jakby to miało jakiekolwiek znaczenie w samochodzie, który robi setkę szybciej niż większość SUV-ów za 300 tysięcy złotych. A jak z trwałością? Ta V6 nie jest tak delikatna, jak się mówi. Jest wymagająca serwisową, jasne. Ale każdy, kto miał V6 turbo z tamtych czasów, wie, że to normalne. I wbrew legendom to nie jest motor, który wysypuje się na dzień dobry. Dlaczego więc jest aż tak niedoceniana? Bo stoi obok wersji flotowych i ludzie wrzucają wszystko do jednego worka. Bo właściciele niemieckich marek nie chcą przyznać, że Opel potrafił zrobić auto, które daje podobne emocje, ale za połowę ceny. Bo to model, który nie został zrozumiany w czasach, kiedy powstał. Ale dziś Insignia OPC to jeden z najlepszych sposobów, żeby wejść w sportową motoryzację za sensowną kasę. Auto, które wygląda jak zwykła Insignia, w praktyce potrafi zawstydzić całą konkurencję. I właśnie dlatego jest tak niedoceniana. Czwarte auto w tym zestawieniu to najdziwniejszy przypadek, bo mówimy o samochodzie, który był zbyt dobry, żeby ludzie chcieli go kupować. Volkswagen Phaeton. Tak, Volkswagen zrobił limuzynę, która miała zawstydzić Mercedesa S-klasę i w wielu aspektach naprawdę to zrobiła. Mało kto wie, że Phaeton dzielił podwozie, elektronikę i wiele rozwiązań z Bentleyem Continentalem GT.
a przez pewien czas oba auta powstawały w tej samej futurystycznej fabryce w Dreźnie. I teraz najlepsze. Na rynku wtórnym Phaeton kosztuje dziś tyle, co używana Octavia. I właśnie dlatego jest tak niedoceniony. Ludzie patrzą, skoro tani, to pewnie trup. A prawda jest taka, że to najbardziej luksusowy samochód w historii Volkswagena z rozwiązaniami, których w BMW serii 7 czy Audi A8 wtedy jeszcze nie było. Komfort, jazda Phaetonem to jak płynięcie łodzią, ale nie taką łódką, tylko największym turystycznym, najbardziej luksusowym jachcie świata. W środku cisza tak głęboka, że słyszysz tylko własne myśli. Fotele, masaż jak w 5-gwiazdkowym hotelu. A silniki? No tu zaczyna się legenda. V6 3,2 litra. Spokojna i bardzo trwała. V8 4,2 litra. Pancerniak, a kultura pracy jak w Lexusie. W12 to absurd na kołach. 12 cylindrów w Volkswagenie. No i jeszcze 5-litrowy V10 TDI. Z momentem obrotowym jak w lokomotywie, ale tylko dla ludzi o mocnych nerwach i grubym portfelu. Dlaczego jest niedoceniany? Bo auta, które kosztowały ponad 400 czy 500 tysięcy złotych, nowe, dziś stoją po 30-40 tysięcy, a to odstrasza. W głowie zapala się lampka, studnia bez dna. A prawda jest taka, benzynowe wersje są zaskakująco trwałe. Zawieszenie bardzo wytrzymałe. Jasne, części kosztują jak w segmencie premium, ale i tak utrzymanie Phaetona wychodzi taniej niż S-klasy, A8 czy BMW 7 z tych samych lat. To idealny przykład auta, które było tak przesadnie dopracowane, że rynek po prostu go nie chciał. A dziś mogą go docenić ci, którzy szukają prawdziwego luksusu za ułamek ceny. I na koniec samochód, który w Polsce jest tak niedoceniony, że aż boli głowa, a jednocześnie potrafi zawstydzić większość współczesnych hot sedanów. Volvo S60R. Brzmi niepozornie? No to słuchajcie dalej. To był moment, w którym szwedzcy inżynierowie powiedzieli: dobra, pokażmy światu, że Volvo też potrafi robić auta. I zrobili. Stworzyli samochód, który miał być odpowiedzią na BMW M3 E46 i Audi S4 B6. Tak, Volvo stanęło do walki z ikonami i choć wizerunkowo przegrało, to technicznie S60R to absolutny potwór. 300 koni, 400 N, napęd 4x4, skrzynia manualna i automatyczna, a także zawieszenie 4C, które w 2003 było tak zaawansowane, że do dziś robi wrażenie. To auto jedzie jak wściekłe, ale wygląda jak spokojne Volvo dla profesora matematyki. I właśnie dlatego jest niedocenione, bo nie krzyczy. Zero spoilerów, zero atencji, kompletny sleeper. A teraz najlepsze. W przeciwieństwie do wielu niemieckich konkurentów z tamtych lat, S60R nie rdzewie jak A4, nie pali cewek jak S4 i nie kosztuje jak M3, ale to nie jest auto dla każdego. Bo jeśli ktoś kupił S60R za 30-40 tysięcy i myśli, że to będzie tanie w utrzymaniu Volvo jak 2.4 diesel, to nie. S60R to szwedzki sportowiec, który wymaga serwisu. Tarcze, amortyzatory czy części do napędu 4x4 nie są budżetowe, ale to dalej ułamek kosztów w porównaniu z M3 czy z AMG. A w zamian dostajecie coś, czego nie daje praktycznie żaden konkurent. Prawdziwy samochód dla petrolheada, który nie musi krzyczeć, żeby być szybkim. I najciekawsze, coraz więcej osób dopiero teraz odkrywa, jak dobre jest to auto. Ale nadal w 2025 roku S60R pozostaje jednym z najbardziej niedocenionych, szybkich sedanów, jakie można kupić. I to były najbardziej niedocenione samochody, jakie możecie kupić w Polsce w 2025 roku. A teraz mam do Was pytanko, które auto dopisalibyście do tej listy? Bo wiem, że każdy z nas ma taki jeden model, o którym myśli: przecież to jest złoto, czemu on o tym nie wspomniał? Dajcie znać w komentarzu. A jeśli chcecie zobaczyć więcej podobnych filmów, macie tutaj playlistę. Tam znajdziecie filmy, które
wciągną Was jeszcze bardziej. Dzięki za oglądanie i do następnego. Hej!